Cześć, tu Wiesława. Zapraszam na 3. wakacyjny odcinek z Chorwacji. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich, to serdecznie zachęcam. Linki znajdziecie w opisie. A co zobaczymy w dzisiejszym filmie? Popłyniemy na Pelješac, półwysep leżący w południowej Dalmacji. Mieszkając w Gradacu widzimy go na każdym kroku, a przy dobrej widoczności widzimy również zabudowania miasteczka Trpani, do którego dzisiaj popłyniemy. W tym celu jedziemy do Ploče, bo stamtąd wyrusza prom. Wszystkie ważne szlaki komunikacyjne na południu Chorwacji przechodzą właśnie przez Ploče. Tutaj obecnie kończy się autostrada A1, a w pobliżu znajduje się Pelješki most, którego otwarcie w 2022 roku ma duży wpływ na życie miasta oraz całego półwyspu. Mamy jeszcze chwilę do wypłynięcia promu, zatem zróbmy mały spacer w Ploče, które jest stosunkowo młodym miastem, a więc zabytków tu nie znajdziemy. Jego rozwój nastąpił po II wojnie światowej, a drugi co do wielkości port morski stał się oknem na świat tego regionu Chorwacji. Mostkiem nad Neretwą przeszliśmy nad miejscową Rivę. I tu doznaliśmy lekkiego szoku na widok alei drzew, które zastąpiły piękne palmy. Tak wyglądała Riva w 2021 roku. Po sąsiedzku znajduje się kościół Królowej Nieba i Ziemi, imponująca budowla górująca nad miastem z białą fasadą i smukłą dzwonnicą o wysokości ponad 50 metrów. Przykościelny plac tętni życiem, odbywają się tutaj różne imprezy, a młodzież przy muzyce gra w piłkę. Wracamy do terminala, bo nasz prom już czeka, ale mamy jeszcze chwilę na wypicie pysznej kawy w pobliskim barze. Bilety na prom możemy kupić w biurze Jadrolinii, ale wygodniej kupić przez internet. Jak widać, nie ma zbyt wielu pasażerów, ale przed powstaniem Pelješkiego mostu, który znacznie ułatwił podróż na półwysep, prom był bardzo oblegany. Kolejki aut i kamperów ustawiały się wzdłuż całego nabrzeża. Wszędzie było pełno ludzi. Nie zawsze można było załapać się na dany rejs i trzeba było czekać na następny. Dzisiaj wraz z nami płynie zaledwie kilkanaście osób i kilka pojazdów. Jest piękna pogoda, dlatego zajęliśmy miejsca na górnym pokładzie, by podziwiać widoki w czasie rejsu. Wszystko gotowe, klapa promu podniesiona, silniki cała naprzód, zatem ajde, wypływamy. Prom, którym płyniemy, należy do Jadrolinii, chorwackiej spółki przewozowej, założonej w Rijece w 1947 roku. Głównym polem jej działalności jest przewóz samochodów i pasażerów na liniach wzdłuż adriatyckiego wybrzeża Chorwacji, a także na liniach międzynarodowych, większymi promami do Włoch i z powrotem. Częstotliwość kursów na trasie Ploče-Trpani po powstaniu Pelješkiego mostu zredukowano do kilku dziennie, a po sezonie jest ich jeszcze mniej. Mijając port, oddalamy się od Ploče, które może nie jest kurortem jak Split czy Makarska, ale może stanowić świetną bazę wypadową, ponieważ okolica oferuje mnóstwo ciekawych miejsc. Miasto otaczają góry, malownicze doliny, słynne bacińskie jeziora, ujście rzeki Neretwa i oczywiście wybrzeże Adriatyku, a do sąsiedniej Bośni i Hercegowiny jest stąd rzut beretem. Miasto już za nami, a przed nami okołogodzinny rejs z widokami zapierającymi dech w piersiach. Towarzyszy nam słoneczna pogoda, lekki wiatr i bryza, którą czuje się na policzkach. Przed nami wyłania się zielony Pelješac i Trpani, cel naszej podróży. Już wejście do portu oferuje niezwykle malownicze widoki.
Klapa promu otwarta i już za chwilę jego paszcza wypluje nas na ląd, na którym spędzimy dzień. Kierujemy się do nabrzeża, mijając małą żwirową plażę. Naprawdę widoki stąd są zachwycające, zarówno na otwarte morze, jak i na port i zielone wzgórze stanowiące naturalne, piękne tło dla osady leżącej u jego stóp. Już wiem, że dzień w Trpani zapowiada się znakomicie. Na nabrzeżu, na wysokiej skale, umieszczono figurę Matki Bożej Gwiazdy Morza. W czasie katolickich świąt mieszkańcy na łodziach gromadzą się wokół figury na mszy. W sąsiedztwie promenady znajdują się schody, które prowadzą do wybetonowanej nadmorskiej ścieżki spacerowej w parku krajobrazowym. U stóp klifu, w którym wycięto ścieżkę, będziemy mijać kilka kamiennych plaż, do których prowadzą schodki wyciosane w skale. Pogoda jest naprawdę przepiękna, zachęcająca do plażowania, ale opieramy się pokusie, bo mamy zamiar przemierzyć całe nabrzeże, podziwiając widoki w towarzystwie cudownej przyrody, szukając schronienia przed palącym słońcem pod rozłożystymi, pachnącymi sosnami w towarzystwie cykad. Przed nami ścieżka, która prowadzi do Zatoki Blace, która jest bogata w lecznicze błoto, pomocne w leczeniu chorób reumatycznych i żeńskich narządów płciowych. Zaleca się nanieść muł na skórę, następnie opalać się, po czym wykąpać się w płytkiej, ciepłej wodzie zatoki. A ponad zatoką na zboczu, oprócz sosnowych lasów, znajdują się również gaje oliwne. Dochodzimy do murów starego cmentarza. Przez otwartą furtę wchodzimy na jego teren. Cyprysowa aleja prowadzi do kaplicy z dzwonniczką. Podziwiamy stare nagrobne rzeźby z początków XX wieku, kontrastujące z bielą kwiatów hibiskusa. Dalej ścieżka wiedzie wokół wzgórza. Na jego szczycie znajduje się pozostałość kapliczki, a widoki stąd są naprawdę przepiękne. Okrążyliśmy wzgórze i ruszamy w drogę powrotną.
Mijamy plażę Draczewac, która wygląda na dziką, ale znajdziecie tu przebieralnię, prysznic i zejście z drabinkami do wody. Z nadmorskiej ścieżki skręcamy do Starej Wsi, a cyprysowa aleja zaprowadzi nas do pierwszych zabudowań wśród kwiatów, a dalej do kościoła świętych Piotra i Pawła, dawniej świętego Michała Archanioła. Prowadzą do niego monumentalne schody, a na pierwszym planie widzimy strzelistą dzwonnicę. Ołtarz główny wykonał Dominik Bartapelle, słynny artysta z Wrboski. Na tyłach kościoła znajdziemy schody prowadzące do kapliczki Matki Miłosierdzia, a z wzgórza podziwiamy piękny widok na Trpani. Wkraczamy w magiczny świat wąskich uliczek starej osady. Jej historia jest dość burzliwa i ściśle związana z położeniem. W późnej starożytności, prawdopodobnie za czasów bizantyjskiego cesarza Justyniana, który po wypędzeniu Gotów z Dalmacji, między innymi i tu w Trpani, zbudował szereg fortec wzdłuż wybrzeża w celu ochrony handlu morskiego. Wśród kamiennych domów znajdziemy kolejny sakralny obiekt – kaplicę świętego Antoniego z 1695 roku. Gorąco daje się we znaki. Na szczęście przy małym placyku znalazłam studnię z wodą dla ochłody. Kot znalazł odrobinę cienia pod samochodem, a my znajdujemy cień w kolejnych wąskich uliczkach. Trpani jest niezwykle klimatycznym miejscem. Może nie ma tu spektakularnych zabytków czy wybitnych restauracji, ale jeśli szukacie ciszy, pięknych widoków, przyrody, odrobiny historii, przyjaznych ludzi i swojskiego jedzenia, to jak najbardziej to miejsce zaoferuje Wam wszystkie te atrakcje. Zatem przyjeżdżajcie do Trpania. Szlachcic z Dubrownika, właściciel Trpani Stjepan Jeromilow Gundulicz w testamencie z 1645 roku przeznaczył cały swój majątek na budowę kościoła i utrzymanie kapelana. Jest to właśnie ten kościół, który mijamy, kościół Matki Bożej z Góry Karmel. Obok kościoła dobudowano miejską wieżę zegarową, a na przestrzeni wokół odbywają się różne wydarzenia kulturalne. Wychodzimy na ulicę Króla Tomisława, która wiedzie wprost do portu, ale najpierw zatrzymamy się przy skrzyżowaniu. Tędy wiedzie droga na dalszą część półwyspu, między innymi do Wiganii, Mekki, Kitesurfingu czy Orebicza, skąd też dotrzemy na wyspę Korczulę. Dawniej przejeżdżały tędy kawalkady aut i kamperów, a dzisiaj cisza i spokój. Jednak konoba na rogu stoi niezmiennie i zaprasza na obiad, z czego oczywiście skorzystaliśmy. Rodzinna konoba Szkojera. Przystawka w postaci sałatki z ośmiornicy była świetna, z sosikiem na bazie przecudownej oliwy z oliwek. Na główne Krzysiek zjadł pleskawicę z ajwarem, a ja kalmary z blitwą. Jesteśmy w Śródziemnomorzu, zatem po obiedzie należy się siesta. A gdzie najlepiej poleżeć? Oczywiście na plaży.
Przy hotelu Faraon jest mała żwirowa plaża, bardzo tu spokojnie i klimatycznie, a woda ma wszystkie odcienie błękitu. Bezpośrednio przy plaży znajduje się Tuna Bar. Powolutku czas zbierać się do powrotu. Chwilę do promu wykorzystujemy w kawiarni Trenta, przy kawie i domowym cieście. Przypłynął nasz prom, wydalił kolejną porcję pasażerów, by zrobić miejsce powracającym z Trpani do Plocze. Wśród nich jesteśmy i my. Jeszcze ostatnie spojrzenie na port i Pelieszac, który z perspektywy Gradaca wyglądał jak czarny olbrzym, a okazał się zielonym, przyjaznym zakątkiem Dalmacji. Nasz prom przybija już do brzegu. Mam cichą nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając dzisiejszy odcinek. Nie czekajcie zatem, tylko wciskajcie subskrypcje, lajki i inne procedury, a ja zabieram się za kolejny odcinek, na który już dziś zapraszam. Vidimo se, bok!